Hi, my name is Balakia, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day, I met my spiritual master, Siddhasarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance, I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Namaste, drodzy widzowie. Kolejna niedziela. Jak tam wam minęły walentynki? Mam nadzieję, że wszystko się dobrze udało. Wspaniałe nawiązały się relacje i będziecie teraz przestrzegali wszystkich 10 zasad plus te ekstra, o których mówiliśmy poprzednim razem. Jeżeli nie widzieliście tego wykładu, zapraszamy. Możecie sobie odsłuchać go ponownie. A dzisiaj będziemy rozmawiali na temat kontroli umysłu. I kto kontroluje nasz umysł? Więc z punktu widzenia wedyjskiego dzisiaj dowiemy się, jak to wygląda, jeżeli chodzi o umysł, jak to w ogóle wszystko funkcjonuje. Sprawdzamy, czy jest Balakiadas, bo oczywiście Balakiadas będzie tą osobą, która będzie dzisiaj mówiła. Sprawdzamy, czy jest i witamy go serdecznie. Dear Balakiadas, please come and welcome. Yes. Namaste, Bhavadas. Haribo, once Namaste. again. Yes, once again. Please accept our humble obeisances, the warm flowers, and welcome. Beautiful. Yes, Spring color. still That's a spring color. it's coming slowly, but but it is warmer, much warmer than it was before. Yeah. So, welcome, Balakiadas. Namaste. All right, Bhavadas, thank you for welcoming me and always being there with flowers and smiles. Dziękuję bardzo, Balakiadas, za przywitanie mnie i że zawsze tam jesteś obecny z kwiatami i z uśmiechem. And we Welcome, thank all the Balakiadas. wonderful audience that gathers every week to receive this Vedic information. I witamy tą publiczność, która łączy się z nami co tydzień i przyjmuje tą wedyjską wiedzę. You know, when you got something valuable and you want to give it away, you got to have somebody to give it to. Jeżeli masz coś wspaniałego i chciałbyś się tym podzielić, dać to komuś, to musi być ktoś, żeby to przyjął. Jakaś osoba. So you're providing us with that. Więc dajecie nam taką właśnie możliwość. Yeah. So thank you. Dziękuję. All right, so we're going to talk about the mind today. Oh, what a mess the mind is. Będziemy dzisiaj rozmawiali na temat umysłu, ależ to bałagan w tym umyśle i ten cały temat. Yeah. So I offer my respectful obeisances to my spiritual master, Siddhasarupananda Paramahamsa. Składam swoje pokorne wyrazy szacunku mojemu mistrzowi duchowemu, Siddhasarupanandzie Paramahamsie. Yeah. So let's calm the mind with Gauranga meditation. Więc uspokójmy umysł medytacją Gauranga. And every week we have new people finding us. So I'll explain what we're doing here. Co tydzień podłączają się jakieś nowe osoby, wynajdują nas w internecie, więc wyjaśnię, co będziemy robili. One, this is all coming from the Bhakti Yoga philosophy. Po pierwsze, wszystko to pochodzi z filozofii Bhakti Yogi. Bhakti Yoga is
declared as the topmost yoga system. Jest stwierdzone, że Bhakti Yoga jest najwyższym systemem jogi. So you can start right at the top. Więc można rozpocząć od samego szczytu. And in Bhakti Yoga, we meditate, of course, and the meditation is mainly using mantras. W Bhakti Jodze oczywiście medytujemy i głównie używamy mantr. And mantras are very special. They're transcendental sound vibrations. Mantry są bardzo wyjątkowe. Są to dźwięki transcendentalne. Spiritual sound. Duchowe dźwięki. It comes to this material world from the spiritual world. Wstępują do tego materialnego świata ze świata duchowego. So mantras are laden with spiritual power. I są one obłożone czy wypełnione duchową mocą. And when we contact this transcendental sound, we automatically get great spiritual benefit. I gdy wchodzimy w kontakt z tym duchowym dźwiękiem, odnosimy wielką korzyść duchową. Automatycznie. Just that simple. Jest to tak proste. The technique we use is a deep breathing technique. Technika, której użyjemy, to technika głębokiego oddechu. We inhale through the nose slowly, gently, but very deeply. Wdychamy przez nos, powoli, delikatnie i głęboko. Take the air all the way down to the lower abdomen. Wdychamy głęboko, do samej przepony. As we inhale silently in the mind, we chant Go Ra Anga. Gdy wychamy, cicho, w umyśle, intonujemy Go Ra Anga. Very softly and gently. Bardzo delikatnie. When the body fills with air, we begin to exhale and out loud we chant. Gdy ciało wypełnia się powietrzem, następuje wydech i wtedy na głos intonujemy. Go Ra Anga. And then we repeat. I wtedy powtarzamy. Inhale Goranga in the mind, exhale Goranga out loud. Wdech Gauranga w umyśle, wydech Gauranga na głos. Before we begin, we want to relax. Zanim rozpoczniemy, chcemy się odprężyć. Relax your face, your neck, your shoulders, and your chest, and the whole body. Relaksujemy twarz, szyję, ramiona, klatkę piersiową, całe ciało. The face carries so much tension. We could spend 10-15 minutes just practicing relaxing the face. Sama twarz gromadzi w sobie tak wiele napięcia i można by było 15 minut poświęcić na to, aby odprężyć samą twarz. Maybe at home when you do your Goranga meditation, you can just take a few extra moments and just practice relaxing the face, the forehead, around the eyes, the jaws. Może gdy praktykujecie tą medytację z Gaurangą w domu, to możecie poświęcić chwilę na zrelaksowanie swojej twarzy, zwrócić uwagę na czoło, na oczy, na szczęki. So to help us relax, we take in a big breath and let it out through the nose. I aby nam pomóc w tej relaksacji, weźmiemy głęboki wdech i wydech przez nos. And let that stress, fear, anxiety go away with the breath. I niech te wszystkie napięcia, niepokoje i stresy odejdą z tym wydechem. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and put the mind on the sound. W trakcie medytacji umieszczamy swój umysł na dźwięku, słuchamy dźwięku. Meditate on the sound. Medytujemy nad dźwiękiem. And during the meditation, we suggest you close your eyes. That helps us to relax more deeply and prevents distraction. W trakcie medytacji sugerujemy zamknąć oczy, co wspomaga medytację i zapobiega rozproszeniom. And when we finish, sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. Po zakończonej medytacji siedźmy jeszcze chwilę w ciszy, mamy wciąż zamknięte oczy i odczuwamy jej efekty. Okay, so everybody get comfortable and just follow my guidance. Wszyscy zajmujemy wygodne pozycje i po prostu podążamy za moimi wskazówkami. Take a big breath, let it out, and relax.
Bierzemy głęboki wdech, wypuszczamy powietrze i odprężamy się. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Goranga in the mind. Teraz bardzo powoli, delikatnie i głęboko wdychamy powietrze i intonujemy mantra Goranga w umyśle. Two more times. Jeszcze 2 razy. Go
Haribol. Haribol. Okay, there you go. Easy, very easy. Relaxing, very relaxing. Więc bardzo proszę. Łatwe, bardzo łatwe. Relaksujące, bardzo relaksujące. And inconceivable spiritual benefit. I niepojęte duchowe korzyści. See, the spiritual benefit works invisibly. You can't see it. Oh, I feel relaxed. No, but it's working on the heart and the mind. Te duchowe korzyści są niewidoczne. Widzimy tą relaksację i tak dalej, ale tego nie widzimy, ale to działa na serce. So let the work continue every day by doing it on a regular basis. Więc niech ta praca działa codziennie, na regularnych zasadach. Okay, so everything I present is based on the Vedic knowledge. Wszystko, co przedstawiam, jest oparte na wiedzy wedyjskiej, Coming from the Vedic scriptures, pochodzącej z pism wedyjskich, which come from the Supreme Lord Himself, które pochodzą od samego Najwyższego Pana and descend through a line of perfect mediums till the present day. i zstępują przez doskonałe media do dzisiejszych czasów. So 5,000 years ago, Srila Vyasadeva wrote all this knowledge down in the Vedic scriptures. 5000 lat temu Srila Vyasadeva spisał całą tą wiedzę w pismach wedyjskich. So it's no speculation, no opinions, absolutely authoritative. Więc nie ma tutaj spekulacji, jakichś opinii. Jest to całkowicie autorytatywne. So today we're talking about who controls your mind. Dzisiaj będziemy mówili na temat, kto kontroluje twój umysł. You know, number one, people usually don't even know what the mind is. Po pierwsze, ludzie zwykle nawet nie wiedzą, czym umysł jest. It's one of the 8 coverings over the soul, Jest to jedna z 8 pokryw na duszę. which is who we are. Duszą my jesteśmy. We're the souls, we're the spiritual people, the actual personalities inside the bodies. My jesteśmy duszą, osobą, tą osobowością, która przebywa w ciałach, w ciele. That is very valuable information. To bardzo cenna informacja. See, we're eternal. We're not temporary. Jesteśmy wieczni, nie jesteśmy tymczasowi. We weren't born. We will not die. Nie urodziliśmy się i nie umrzemy. So what is called birth is when we, the eternal spiritual person that we are, enter into a material body. Więc to, co nazywa się narodzinami, to moment, w którym my, wieczna, żywa istota, którą właśnie jesteśmy, wchodzi w materialne ciało. The body is material, it's matter, it is no life. Ciało jest materialne, jest to materia, nie jest żywa. Life occurs when we, which are the life, enter this body. Życie powstaje, czy widać życie, gdy my, życie, wstępujemy w ciało. And we don't die. I nie umieramy. So we don't take birth, we don't die. We exit the body. Więc nie rodzimy się i nie umieramy, tylko po prostu odchodzimy z ciała, wychodzimy z niego. And continue on and in almost all cases, unfortunately, enter another material body and live another life. I kontynuujemy i na nieszczęście w większości wypadków wchodzimy w kolejne ciało i mamy kolejne życie. Reincarnation, the wheel of birth and death. Reinkarnacja, koło narodzin i śmierci. Now, we, this tiny spiritual spark, are covered by 2 bodies. My, ta maleńka iskierka życia, jesteśmy pokryci 2 ciałami. The physical body. Ciałem fizycznym And it's made of 5 elements. jest ono zbudowane z 5 elementów. Earth, water, fire,
air, and ether. Ziemia, woda, ogień, powietrze i eter. Those 5 material elements make up the gross physical body. Z tych 5 elementów składa się fizyczne, materialne ciało. Now, there's subtle material energy as well. Jest również subtelna, materialna energia. Can't see it with the eyes, can't see it through microscopes. Nie jesteś w stanie zobaczyć tego oczyma, czy też przez mikroskop. But we experience that it's there. Ale doświadczamy, że jest obecne. So this is the second body known as the mental body. I to jest drugie ciało, jest nazywane ciałem mentalnym. So it's called gross physical body and subtle mental body. Więc jest takie grube, fizyczne ciało i subtelne ciało mentalne. It's described in the Vedas as like 2 layers of clothing over us. Wedy opisują to jak dwa rodzaje ubrań na nas. So the physical body is like the outer covering of the clothes. Ciało fizyczne to jest tak jak takie wierzchnie ubranie, And the subtle mental body is like the underclothes. a subtelne, materialne ciało to jak bielizna. The subtle body is made up of 3 subtle material elements. Ciało subtelne jest zbudowane z 3 subtelnych, materialnych elementów. And the most prominent is the mind. Najbardziej wyraźnym, obecnym jest umysł. It's the most gross of the 3. It's not like the body, but physical body, but it's mind and then intelligence and then false ego. Jest najbardziej takie grube. Nie jak ciało fizyczne, ale jest takie najsilniejsze, jakby najbardziej wyraźne. To jest umysł, potem jest inteligencja i na końcu fałszywe ego. In this subtle body is where we experience subtle things, desires. W tym subtelnym ciele doświadczamy subtelnych rzeczy, jak na przykład pragnienia, Feelings, uczucia, sentiments, sentymenty, will, wolę. etc. That takes place on the subtle body. To ma miejsce w subtelnym ciele. So the mind is a big player here. Więc umysł tutaj jest wielkim graczem. And so who controls this mind? I kto kontroluje ten umysł? That's the question for today. Who controls it? I to jest dzisiejsze pytanie. Kto go kontroluje? So that points to the fact that the mind is under a higher authority or under a superior control. I to wskazuje na to, że umysł jest pod władaniem kogoś, kto jest wyżej, sprawuje nad nim kontrolę. See, if something's controlled, it has to be a controller that controls. Jeżeli coś jest kontrolowane, to musi być jakiś kontroler, który go kontroluje. To coś. Just like in a car, you've got all these controls. Tak jak w aucie, mamy te wszystkie kontrolki. You've got the speed control, and you've got the direction control, and you've got the temperature control, and on the control goes. Kontrola prędkości, kontrola skrętu, kontrola temperatury i tak dalej, i tak dalej. But they're useless without a controller. Ale one są bezużyteczne, bez kontrolera. So the driver of the car gets in and controls the direction, controls the speed, controls the braking, controls the temperature. Więc wchodzi tam kierowca, kontroler i kontroluje wtedy prędkość, skręcanie, hamulce, temperaturę i tak dalej. So it's the same idea. I to jest ta sama idea. The mind is a huge player here. I mean, the mind is really a huge player, but there's someone who controls it. Umysł jest tutaj bardzo poważnym, wielkim graczem w tym wszystkim i tu mam na myśli, że naprawdę poważnym, ale jest ktoś, kto go kontroluje. Jest ponad nim. Now, one would say, oh, but I do.
Ktoś może powiedzieć, to ja to robię, ja I kontroluję. control my mind. Ja kontroluję swój umysł. But really, that's not really how it is. That's not reality. Ale tak naprawdę tak nie jest. Nie jest to rzeczywistość. You see, everything's out of proportion. Wszystko jest poza proporcją. So, in the Bhagavad Gita, we're going to read a little bit from Bhagavad Gita today. There's an illustrative example given. W Bhagavad Gicie, przeczytamy kawałeczek z Bhagavad Gity dzisiaj, jest tam pokazany taki obrazowy przykład. The example is of a chariot pulled by horses. Ten przykład to powóz ciągniony przez konie. There's 5 horses pulling the chariot. 5 koni ciągnie powóz. The chariot has a driver. I ten powóz ma kierowcę. The Woźnicę. chariot has a passenger. Ma również pasażera. In this example, we, the spirit souls, are the passenger. I na tym przykładzie, czy w tym przykładzie, my jesteśmy pasażerem, my dusza. The driver of the chariot is the intelligence. Woźnica tego powozu to inteligencja. The reins that connect the driver to the horses is the mind. Te lejce, które łączą konie z woźnicą, to umysł. And the 5 horses are the 5 senses. 5 koni to 5 zmysłów. The eyes, the nose, the tongue, the ears, and the genital. Oczy, uszy, usta, oczy, nos jeszcze i genitalia. So, the passenger tells the driver where he wants to go. Pasażer informuje woźnicę, gdzie chce się udać. And the driver, the intelligence, executes the order. I woźnica, inteligencja, działa zgodnie z tym poleceniem. By the reins. He controls. He's the controller here. Poprzez lejce. To on kontroluje. On tutaj The kontroluje original sytuację. controller is the driver. Take me to this place. Excuse me. The passenger, take me to this place. Takim podstawowym kontrolerem jest pasażer. On informuje, zabierz mnie w to i to miejsce. The intelligence figures out the best way. Inteligencja wybiera najlepszą drogę, aby tam się dostać. And he drives the horses, controls the horses with the reins, and everything works well. I prowadzi konie, kontroluje je przy pomocy lejców i wszystko idzie dobrze, zgodnie z planem. But if anywhere along this hierarchy, from the intelligence to the mind to the senses, there is not control by the driver, things get out of control. Ale jeżeli gdzieś na drodze tej hierarchii, że jest tam umysł, inteligencja i zmysły, nie ma, jest jakiś inny czynnik, że to nie dusza, ten pasażer kontroluje, to tam pojawia się problem. You can understand how that would work. Then the horses run wild and who knows what will happen. I możecie sobie wyobrazić, co tam się będzie działo. Szaleją konie i kto wie w ogóle, do czego dojdzie. Okay, now let's maybe back up or just start from this point to explain something else. Troszkę wycofajmy się, czy rozpocznijmy z tego punktu, aby wyjaśnić inne rzeczy. See, we're the passenger in the car. The body is the car. My jesteśmy pasażerem w tym samochodzie. With Ciało jest intelligence, samochodem. the intelligence, the mind, the senses, they're all part of the picture. I inteligencja, umysł i zmysły, wszystkie one są częścią tego obrazka. But behind the passenger,
there's a superior controlling force, one of two. I jeszcze ponad tym pasażerem są jeszcze dwie inne siły kontrolujące. Jedna z dwóch, czy są dwie. So the two ultimate controlling forces are the material energy, the illusory energy called Maya. I są z tych dwóch energii, jedna z nich, to takie te główne kontrolujące najwyższe energie, to jest iluzoryczna energia Maja, nazywana Mają. Or the divine controlling force, the Lord. I boska siła kontrolująca, Bóg, Pan. They're the ultimate controllers. To są ci ostateczni, najwyżsi kontrolerzy. And we are controlled ultimately by either one of the two, the illusory energy Maya or the divine energy the Lord. I my ostatecznie jesteśmy kontrolowani przez jedno z tych dwóch źródeł energii, albo Maję, albo Pana. So under their control, then I start employing or activating the rest of the players, the intelligence, the mind, the senses. I pod wpływem jednej z tych dwóch kontrolujących sił ja zaczynam funkcjonować i kontroluję wtedy podrzędne sobie inteligencję, umysł i zmysły. So let's go back to our example. Więc wróćmy do naszego przykładu. Here I am in the chariot, my chariot, it's my chariot, right? My body, my chariot. Siedzę sobie w tym powozie, ten powóz jest mój, ten powóz to moje ciało. And under the influence of Maya, my order is take me to the bar. I pod wpływem tej energii Mai, moim rozkazem będzie zabierz mnie do baru. Take me to the nightclub. Take me to the brothel. Do jakiegoś klubu nocnego, jakąś imprezę. I want to enjoy that. Chcę się tym cieszyć. And so the intelligence, okay, let's see now. What is the best bar? Where is it the best way to get there? Etc. Then he tells the mind, okay, let's go. I wtedy inteligencja zaczyna obmyślać, jaki będzie najlepszy sposób, najlepsza droga, gdzie są te najlepsze bary, gdzie są najlepsze miejsca do uciech, no i informuje umysł. And the senses take us there. I zabierają nas tam zmysły. Or the passenger under the influence of the divine energy says, take me to the church. I my, będąc pod wpływem tej boskiej energii, jesteśmy pod jej wpływem i mówimy, informujemy inteligencję, aby zabrała nas do kościoła. I want to go to pray, I want to go to chant, I want to go to worship. Chcę udać się na modlitwę, na jakiś kirtan, intonowanie albo wielbienie. And the intelligence and the mind and the senses take me there. I inteligencja, umysł i zmysły prowadzą mnie w to miejsce. Now, which produces the best result for me, the passenger? Obviously, under the divine influence. I gdzie tutaj będzie największa korzyść dla mnie, tego pasażera? Oczywiście pod wpływem boskiej energii, tego wpływu. Now, all that's pretty straightforward. I to wszystko jest takie bardzo wyraźne. But here's what happens. Ale oto co się dzieje. I really, as the passenger, I really forget who I am. I forget all of this. And the mind starts taking control. Że ja, jako pasażer, tak naprawdę zapominam o całej tej sytuacji. Zapominam, kim jestem i tak dalej. I umysł przejmuje kontrolę. And I'm really no longer the director. I'm the victim. I ja już nie jestem tym, który kontroluje, prowadzi to wszystko, tylko jestem tego ofiarą. I'm controlled by the mind. Jestem kontrolowany przez umysł.
And the mind, although it's not its position, takes the position of the controller. I umysł, pomimo tego, że to nie jest jego pozycja, przyjmuje pozycję kontrolera. And then starts telling the intelligence what to do. I zaczyna mówić inteligencji, co robić. And tells the senses what to do. I mówi zmysłom, co robić. Or the hierarchy can go backwards. The senses start influencing the mind. Albo ta hierarchia może iść do tyłu, odwrotnie, że to zmysły informują umysł. See, the eyes Wpływają. start seeing objects of pleasure and send messages to the mind. Hey, let's go there, let's get that. Oczy zaczynają postrzegać jakiś obiekt doznań zmysłowych i mówią umysłowi, hej, idźmy tam. The eyes are seeing, the ears are hearing. They put in their demands. The tongue, I'm demanding, I want to eat this, I want to eat that. Oczy zaczynają tutaj kontrolować, wpływają, mają jakieś żądania. Uszy, język mówi, ja chcę to czy tamto smakować. The sense of touch, the genitals, they start putting out their strong demands. Zmysł dotyku, genitalia, one zaczynają pokazywać swoje silne żądania, wymagania. So the mind and the senses start working like the mafia. Więc umysł i zmysły zaczynają działać jak mafia. They're working together to take me where they want to go. I pracują wspólnie, pracują razem, aby zabrać mnie tam, gdzie to one chcą się udać. And the intelligence is just employed to make it successful. A inteligencja jest w tym zatrudniona w taki sposób, aby to wszystko kończyło się sukcesem. See, and I'm just the passenger being taken wherever they want me to go. A ja jestem jedynie pasażerem i jestem porywany tu czy tam gdzie one chcą. I lose control. I'm totally under the influence of Maya, the illusory energy, which uses the mind, the intelligence, and the senses to just completely dominate and control me. Całkowicie tracę kontrolę. Jestem pod wpływem tej energii Mai, która zaczyna kontrolować umysł, zmysły i inteligencję i całkowicie dominuje mnie. So the mind, the intelligence, and the senses become agents of Maya. Więc umysł, inteligencja i zmysły stają się agentami Mai. And I've completely lost control and I'm on my way to destruction. I ja całkowicie tracę kontrolę i jestem na ścieżce do całkowitej zguby. That's reality. I taka jest rzeczywistość. That's how things are really working. To tak naprawdę te rzeczy działają. See? So it's a big problem. Więc jest to wielki problem. See? What is the biggest and the most unsolvable problem in people's lives today? Jaki jest największy i najbardziej nierozwiązywalny problem w życiach ludzi dzisiejszych czasów? The most difficult to deal with? Najtrudniej z tym sobie poradzić. In the area that's the most unknown? W miejscu, które jest najbardziej nieznane. The mind. To umysł. People have so many mental issues. Ludzie mają tak wiele mentalnych problemów. You see, it's hard to find anybody that doesn't have some issue in the head. Trudno znaleźć kogoś, kto nie ma jakiegoś tam problemu w głowie. See, psychologists, psychiatrists, pharmaceutical companies are all getting rich. Psychologowie, psychiatrzy, firmy farmaceutyczne bogacą się. The mental instability is unprecedented. Niestabilność mentalna jest bez precedensu. And getting worse and worse. I pogarsza się bardziej i bardziej. So people may have all kinds of other things that are in place. Oh, they've got wealth. They've got, good positions. They've got families. They got this and that. But their mind is messed up.
I ludzie mogą mieć różne inne rzeczy w prawidłowym miejscu, że wszystko wydaje się dobrze, jak bogactwo, może jakaś pozycja, rodzina, życie rodzinne i wszystko wydaje się dobrze, ale umysł nie jest spokojny. I won't call any names, but there's one country I know of, a very, very affluent country. Nie będę tutaj mówił nazwiskami, ale jest bardzo takie bogate państwo. And half the population is on mental benefits, mental health benefits. A połowa populacji tego kraju jest na zasiłku mentalnym. They're too mentally disturbed to even work. Że oni są na tyle zaburzeni mentalnie, że nie są w stanie pracować. I mean, it's a wealthy country. They got all of the things, quote, material things, to have no problems, and they've got huge problems. Jest to bogate państwo i ma wszystkie potrzebne rzeczy, aby nie było problemów, a problemy ma ogromne. So there's something wrong here, something very wrong. Więc coś tutaj nie gra, coś bardzo tutaj nie pasuje. And what's wrong is we have now come under the complete control of Maya, the illusory energy. A to, co nie jest prawidłowe, to to, że jesteśmy pod wpływem, całkowicie pod wpływem materialnej energii, iluzji. As a worldwide society. I w całości, w całym człowieczeństwie, społeczności, w całym społeczeństwie. And out of that illusion comes all the problems that we have today. I od tej iluzji wynikają wszystkie problemy, jakie mamy obecnie. There's so many clever things being done now. With the intelligence, it's amazing. AI, all this robot stuff, all these kinds of advanced technologies. Tyle niesamowitych rzeczy jest wytwarzanych przy pomocy inteligencji. Cała sztuczna inteligencja, jakaś robotyka i tak dalej. Niesamowite. They even call it artificial intelligence. Nawet nazywają to sztuczną inteligencją. That's a whole category of advancement. To jest cała kategoria zaawansowania, postępu. What does that tell you? It's artificial. Ale co nam to mówi? Że to jest sztuczne. See, artificial intelligence has no feeling. It has no ability to make real, honest decisions about who's going to control me. Sztuczna inteligencja nie ma żadnych uczuć i nie jest w stanie zdecydować, żadnego ciepła, uczuć i tak dalej, i nie jest w stanie zdecydować świadomie, kto będzie mnie kontrolował. So it's Maya's new tool. Więc Pretty jest soon we'll all be under the control of artificial intelligence. to nowe narzędzie Mai i za chwilę będziemy pod kontrolą sztucznej inteligencji. But we already are, because our intelligence is used in the wrong way. So it's not real intelligence, it's artificial intelligence by default. Ale już jesteśmy, ponieważ nasza inteligencja nie jest prawdziwą inteligencją, tylko jest sztuczną, nie działa z korzyścią dla nas. Intelligence, as defined in the Vedas, is the ability to see things as they are, the ability to put things in their proper priority. Inteligencja, zgodnie z werdyktem wedyjskim, to zdolność widzenia rzeczy takie, jakie rzeczywiście są i umieszczania ich w według prawidłowych priorytetów. It's not how high a score you have on the IQ test. Tutaj nie chodzi o ten wysoki test IQ. You can be illiterate and have a really, really perfect IQ. Możesz być nawet niepiśmienny, ale mieć bardzo wysokie IQ. Współczynnik inteligencji. Because you got things right. The priorities are set correctly. Ponieważ masz to wszystko poukładane prawidłowo, zgodnie z priorytetami prawidłowymi. So what's the top priority? God himself. Więc jaki jest najwyższy priorytet? Sam Bóg. Doing the will of God. Wypełnianie woli Boga. Serving God. Służenie Mu. See? Pleasing God. Zadowolenie Go.
God's in number one, and everything else is categorized beneath that. Bóg jest numerem jeden, a wszystko inne jest kategoryzowane jako poniżej Jego. That's intelligence. I to jest inteligencja. Putting God first in our life. Umieszczanie Boga jako pierwszego w naszym życiu, najważniejszego. Following His will, knowing what He wants me to do, using my human form of life for its intended purpose. Wypełnianie Jego woli, poznanie Jego woli, używanie ludzkiej formy życia do realizacji jej celów rzeczywistych. That's not artificial intelligence, that's true intelligence. I to nie jest sztuczna inteligencja, to prawdziwa inteligencja. I'm the servant of the Lord, that's true intelligence. Jestem sługą Pana, to jest prawdziwa inteligencja. But under the influence of Maya, my intelligence is artificial. Ale pod wpływem Mai moja inteligencja jest sztuczna. And my mind is telling my intelligence, enjoy the world, enjoy the senses. The senses are saying, I want to enjoy. I umysł mówi inteligencji, że chce cieszyć się światem. Zmysły mówią, chcemy cieszyć się. The mind comes up with unlimited ways to enjoy the illusory energy. Umysł przedstawia niezliczoną liczbę pomysłów na cieszenie się iluzoryczną energią. So the mind and the senses under the influence of Maya are destroying my life. Więc umysł i zmysły, będąc pod wpływem Mai, niszczą moje życie. And that is proven by all the unhappiness, the loneliness, the depression, the craziness that people come up with. That's proof that what I'm saying is correct. I dowodem tego wszystkiego jest te nieszczęście, samotność, szaleństwo ludzi. To jest dowód na to, co mówię, że to jest The prawda. lack of peace, the lack of satisfaction, the lack of happiness, Brak pokoju, satysfakcji, szczęścia. the desperate need for love, which is not in the society that we know today. Desperackiej potrzeby miłości, której nie ma w obecnym społeczeństwie. On and on, the proof goes that we're under the wrong influence. Our mind is controlled, our intelligence is controlled, our senses are controlled by the wrong controller. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko to wskazuje udowadnia to, że nasz umysł, zmysły i inteligencja są pod niewłaściwą kontrolą. And it's never going to get better. It's only going to get worse. I nigdy się to nie poprawi, tylko będzie się pogarszało. Until we, let's say, rebel against the wrong controller and allow the Lord to control us. Dopóki, powiedzmy, my nie sprzeciwimy się, nie zbuntujemy się przeciwko temu nieprawidłowemu kontrolerowi i podporządkowujemy się kontrolerowi wyższemu, Panu. No, I'm not going to let you control me anymore. Nie pozwolę na to, abyś mnie dalej kontrolował. I've had enough. I see through your scam. I'm not going to be your victim. Już dość doświadczyłem. Przejrzałem twoje przekręty i nie będę twoją ofiarą. Although you appear as my friend, I know you're not my friend. You're my enemy. Mimo że przedstawiasz się za mojego przyjaciela, wiem, że nim nie jesteś. Jesteś moim wrogiem. And my real friend, I now understand, is the Lord. He's in my heart. His words of truth come to me through Scripture. His representative teaches me the truth. A Pan, już teraz to widzę, że jest moim przyjacielem. Zamieszkuje w moim sercu. Jego słowa, które płyną do mnie poprzez Pisma Święte, prawdy, które płyną od Jego czystych reprezentantów. He's my best friend and ever well wisher. Jest moim najlepszym przyjacielem i wiecznie mi dobrze życzącym. Now this is an intelligent person. I to jest inteligentna osoba. So now he can use his intelligence, his mind, and his senses properly. Więc teraz może użyć swojej inteligencji, umysłu i zmysłów w prawidłowy sposób. So when the mind puts forth its newest, latest proposal for happiness, he doesn't listen.
Więc gdy umysł przedstawia swoje najnowsze propozycje cieszenia się, on nie jest tym zainteresowany. He sees it as a lie. No, that's not true. I'm not going to listen to you. Widzi, że to kłamstwo. Nie, ja nie będę słuchał ciebie. But when he hears the Lord's message coming from, as I said, Scripture, Lord in the heart, and the pure representative, he goes, that's true. That's where I'm going to go. That's what I'm going to follow. Ale gdy słyszy Pana, który mówi do niego, tak jak mówiłem, przez Pisma Święte, w sercu do niego mówi jako jego Pan, czy też przez czystego reprezentanta, to widzi, że tak, to jest prawda i ja za tym chcę podążać. So as I mentioned, we're going to read a couple of verses from Bhagavad Gita. Tak jak wspomniałem, przeczytamy parę wersetów z Bhagavad Gity. This is chapter 6, Rozdział 6. text 5 and 6. Tekst 5 i 6. A man must elevate himself by his own mind, not degrade himself. Przez własny umysł człowiek musi wyzwolić się, wznosić, a nie degradować. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. Umysł jest przyjacielem uwarunkowanej duszy, ale też i jej wrogiem. For him who has conquered the mind is the best of friends. Dlatego, kto pokonał umysł, umysł ten jest najlepszym przyjacielem. But for one who has failed to do so, his very mind will be the greatest enemy. Ale komu się to nie powiodło, temu własny umysł będzie największym wrogiem. That is absolutely the best information. To jest absolutnie najlepsza informacja. The mind is there. You can't get rid of the mind. Forget that part. Umysł jest obecny i pozbyć się go nie możesz. Zapomnij o tym. If I do not control the mind will degrade me. Jeżeli nie będę kontrolował umysłu, on mnie zdegraduje. And it will be my enemy. I będzie moim wrogiem. If I control the mind can be my best friend. A gdy kontroluję umysł, może być on moim najlepszym przyjacielem. See, it just depends. It's the enemy or it's the friend, depending on who controls it. I to po prostu jest uzależnione od tego, kto go kontroluje. Czy kto mnie kontroluje, czy od tego jest uzależnione, czy będzie moim przyjacielem, czy wrogiem. So when I am under the influence of Maya, my mind is my worst enemy. Gdy ja jestem pod wpływem Mai, to wtedy umysł będzie moim największym wrogiem. When I am under the control of the divine energy, the Lord, my mind becomes my best friend. A gdy znajduję się pod wpływem boskiej energii, Pana, to wtedy umysł staje się moim najlepszym przyjacielem. You understand how this works? Rozumiecie, jak to działa? I mean, the mind is either going to be my enemy or my friend. Which will it be? That's up to me. Więc umysł będzie może być albo moim przyjacielem, albo wrogiem. I teraz kim będzie? Czy będzie wrogiem, czy przyjacielem, to zależy ode mnie. That's why the teachers of the truth are always putting forth the, I don't want to say demand, but the truth. I must control my mind or it will control me. Dlatego ci, którzy mówią prawdę, nauczyciele prawdy, nie powiem, że tutaj jest taki wymóg, ale że jest taka potrzeba, aby kontrolować umysł. So the world is full of the victims of the mental enemy. Aby nie być jego ofiarą. I świat jest pełen ofiar tego mentalnego wroga. We must change that individually. I to należy zmienić indywidualnie, osobiście. How do you control the mind? By just simply taking shelter of the Lord, His guidance, His instructions, chanting His holy names.
W jaki sposób kontrolujesz umysł? Poprzez przyjęcie przewodnictwa Najwyższego Pana, poprzez słuchanie tych prawd, poprzez intonowanie Jego imion, stosowanie Jego I cannot instrukcji. defeat Maya alone. Impossible. Sam nie jestem w stanie pokonać Mai, jest to niemożliwe. There is only one controlling force more forceful or more powerful than Maya, and that's the Lord. Jest tylko jedna siła, wyższa, potężniejsza od Mai i to jest Pan. So I will be controlled by Maya if I allow that to happen, or the Lord and His divine intervention will make it so I am not controlled by Maya, I'm controlled by this divine love. Więc albo będę kontrolowany, pozwolę na to, aby być kontrolowanym przez Maję, albo pozwolę, aby ta boska interwencja, aby Pan pomógł mi kontrolować ją, wejść pod Jego wpływ. And then my mind becomes my best friend. I wtedy mój umysł staje się moim najlepszym Because I can przyjacielem. think of the Lord, I can think of what is right, I can think of what is wrong. Ponieważ mogę myśleć o Panu, mogę myśleć, co jest dobre, co jest złe. I can think of what is pleasing and what is not. Mogę pomyśleć o tym, myśleć o tym, co jest zadowalające, a co nie. I can think of what is elevating, and I can also think of what is degrading. Mogę myśleć o tym, co wznosi i co powoduje upadek. And I can choose that which is elevating and reject that which is degrading. I mogę wybrać to, co wznosi i odrzucić to, co degraduje. That's the pure mind. That's the mind that becomes my friend. To czysty umysł, to umysł, który staje się moim przyjacielem. So I have a mind. I can't not have a mind. What am I going to do with that? Więc mam umysł, nie mogę go nie mieć. I co teraz z nim zrobię? Jak go Even użyję? in the spiritual world, all the residents of the spiritual world have a spiritual mind. Nawet w świecie duchowym wszyscy mieszkańcy świata duchowego mają duchowy umysł. See? But it's pure mind. It's used for them to always remember, know, serve, and love the Lord. Ale to czysty umysł. On zawsze pomaga im służyć, pamiętać, znać Najwyższego Pana. And that can be the same result here, right now. I taki sam rezultat możemy mieć tutaj, tu i teraz. So the Bhakti Yoga process is all about that, purifying the mind. Więc proces bhakti yogi dotyczy tylko tego. Jest tak naprawdę tylko o to w nim chodzi, aby oczyścić umysł And simultaneously purifying the heart. i równocześnie oczyścić serce. And the one activity above all activities that makes this a possibility is the hearing and chanting of the Lord's names. I jedna z możliwości, która jest ponad wszystkie inne możliwości, to intonowanie świętych imion Pana. In the Vedic scriptures, thousands of years before Lord Gauranga appeared, it was quoted. W wedyjskich pismach tysiące lat temu przed pojawieniem się Pana Gaurangi taki był cytat. In the Kali Yuga, which is the age we live in now, W Kali Judze, a to wiek, w którym obecnie żyjemy, those who are endowed with sufficient intelligence will chant the holy names of the Lord. ci, którzy są obdarzeni wystarczającą inteligencją, będą intonowali imiona Pana. We have intelligence, but is it properly utilized? Mamy inteligencję, ale czy jest w prawidłowy sposób używana? If we're chanting the names of the Lord, especially with faith and conviction, yes, we will be in the category of having sufficient intelligence. Jeżeli intonujemy imiona Pana, a szczególnie z wiarą i przekonaniem, to tak, będziemy w tej kategorii osób, które miały wystarczającą inteligencję. And then we'll have real life, not artificial life. I wtedy będziemy mieli prawdziwe życie, a nie sztuczne. Okay, that's about time now to move on to chanting the holy names. I czas teraz przyszedł na to, aby pójść dalej i intonować imiona Pana. So let's do just that. Więc po prostu to zróbmy. We're going to chant Gauranga, Haribol, and Haribol Gauranga. Będziemy intonowali Gauranga, Haribol, Haribol Gauranga.
Haribo.
Goranga Haribo. Goranga. Goranga. Goranga Haribo. Goranga Haribo. All right, everyone. Thank you very much for being with us. Dziękuję wam wszystkim za to, że byliście z nami. It's always a pleasure. Zawsze przyjemność. And don't forget, let us know what you think. Nie zapomnijcie dać nam znać, co o tym myślicie. Share it with other people. Podzielcie się z innymi. See, I'm sharing it with you. Now it's your turn. Share it with others. Ja dzielę się z wami, a teraz wasza kolej. Podzielcie się z innymi. And just maybe somebody will get it. I może ktoś tam coś z tego weźmie, zrozumie. Aha. Aha. Certainly not everybody, certainly not many people, but somebody. Z pewnością nie wszyscy i z pewnością niewielu, ale może ktoś. Okay, so we'll see you next time. Więc widzimy się następnym razem. Bhavadas, thank you very much. Bardzo dziękuję, Bavadas. We thank Slava on this end. Dziękujemy po tej stronie Slawie. And we thank the good Lord. That's always the source. I dziękujemy dobremu Panu, który zawsze jest źródłem. And our dear spiritual teachers. I naszemu drogiemu mistrzowi, nauczycielowi duchowemu. There's a lot to be thankful for. Naprawdę mamy za co dziękować. All right. Take care. Don't forget your Guranga meditation hooks you up with the divine energy. Nie zapomnijcie o medytacji z gorangą i oddechem. To utrzymuje nas w połączeniu z boską energią. And that puts you under the control of the Lord. I to umieszcza cię pod kontrolą Pana. Okay. Namaste, Haribo. Thank you very much, dear Balakiadas, our obeisances, Thank you and much, Baba. thank you very much for this explanation. Thank you. We'll try to use our horses and the reins and the intelligence and the driver correctly. Yeah. Thank you very much. Haribo. I już nam zniknął Balakiadas. Zobaczcie, jak to szybko wszystko mija. Ale fajne przykłady. Widzicie, jakie wspaniałe są Wedy, pisma wedyjskie i nauczyciele, którzy przedstawiają te prawdy w taki sposób bardzo zrozumiały, prosty. Nie ma tutaj żadnej jakiejś żonglerki, więc mam nadzieję. I w ogóle bardzo taki wspaniały, obrazowy przykład, który z Bhagavad Gity dowiadujemy się. Więc mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli nie, no to proszę, piszcie do nas, kontaktujcie się i na pewno otrzymacie odpowiedzi na wszystkie pytania, jestem tego pewny. Jeżeli interesuje Was ten werset, to może na czacie ktoś tam wrzuci, a jak nie, to się skontaktujcie z nami, napiszcie do nas i udostępnimy te 2 werseciki, które przeczytał Balakiadas, 6 rozdział, 5 i 6 tekst z Bhagavad Gity, taką jaką jest. Bardzo obrazowo też podaje to i pokazuje, czym ten umysł jest i czym może tak naprawdę być. Więc to tak wszystko zależy od nas. Jak my tego chcemy, tak też to wszystko będzie. I odsyłam do wszystkich innych materiałów, które są gromadzone i prowadzone również na żywo na mantra.pl, na Facebooku, na YouTubie, na stronie internetowej mantra.pl i wszystkich innych mediach, w których jest mantra.pl obecna. Przychodźcie i bierzcie pełnymi garściami i rozdzielajcie wśród innych. Wszystko to jest za darmo. I jaki będzie następny tytuł następnego spotkania? Dowiemy się zaraz po moim zniknięciu. Będzie reklama następnego spotkania. Wszystkiego dobrego, drodzy przyjaciele. Haribol i namaste.